Szanowni Państwo, w tej części testu bitów przedstawię końcówki wkrętarskie Bosch Impact Control. Zapraszam do oglądania. Testowane w tej części bity Boscha pochodzą z widocznego zestawu końcówek wkrętarskich Impact Control, cechujących się według producenta wysoką odpornością i posiadających tzw. strefę skrętną. W skład tego zestawu wchodzi 36 elementów. Na początek kilka słów o samym organizerze. Jest on stosunkowo duży, jego wymiary to 165 na 110 na 55 mm. Na wierzchu i na rogach widzimy czarne ogumowania, które pozwalają pewnie ustawić opakowanie w prawie każdej pozycji. Nie mamy tutaj jednak żadnych zewnętrznych klipsów czy zawieszek. Z tyłu za to znajduje się nalepka prezentująca możliwe rozmiary końcówek oraz podpowiedź, jak należy je sprawnie i wygodnie umieszczać w organizerze. Spójrzmy teraz do środka. Wewnątrz po każdej ze stron widzimy po 4 lokalizacje umożliwiające umieszczenie białych plastikowych wkładek, w których umieszczane jest do 8 końcówek. Dla tych najdłuższych wkładki są ciut większe i od razu zajmują 2 lokalizacje. Wkładki z rzędami końcówek możemy sobie w miarę dowolnie układać w organizerze w ramach dostępnych lokalizacji, uwzględniając, że te dłuższe wymagają jednak więcej przestrzeni. W odróżnieniu do organizerów Milwaukee czy DeWalta, w których rzędy końcówek po prostu wciska lub wsuwa się w specjalne prowadnice, tutaj należy je wsunąć z jednej strony i zatrzasnąć z drugiej. Przy wyjmowaniu z kolei należy odciągnąć zatrzask i wyciągnąć je najpierw z prawej strony, a dopiero później wysunąć z lewej. Ten system organizacji Bosch nazwał Pick and Click. Maksymalnie jesteśmy w stanie zmieścić 64 krótkie bity we wkładkach oraz 4 dodatkowe ustawione prostopadle w specjalnych sześciokątnych gniazdach ułożonych przy krawędzi. Sam bit do wkładki wsuwamy najpierw ustawiając go pionowo wzdłuż dolnej krawędzi, a następnie pochylając. W tym zestawie oprócz krótkich 25 mm bitów, dłuższych 50 mm znalazły się też dwustronne końcówki o długości 65 mm. Wszystkie bity posiadają przewężoną część środkową charakterystyczną dla końcówek udarowych. Oczywiście jej rozmiar zależy od typu i wielkości grotu oraz długości samego bitu. Jej zadaniem jest zmniejszanie maksymalnego momentu przenoszonego na grot bitu w trakcie pracy z wkrętarką udarową, co w konsekwencji ma zmniejszać pojawiające się w nim naprężenia, a co za tym idzie szanse na jego zniszczenie. Producent podaje, że bity wykonane są ze zmodyfikowanej stali S2. Można się też domyślać, że swój czarny kolor zawdzięczają warstwie zabezpieczającej, zapewne wytworzonej w procesie oksydowania. Bosch nie zdecydował się na zastosowanie kolorowych koszulek kodujących typ grotu. W to miejsce pojawiają się opaski w jednolitym szarym kolorze z logiem Boscha. Natomiast typ i rozmiar końcówki opisane są na chwycie bitu. W zestawie znajdujemy też 2 adaptery. Oba mają część środkową przewężoną, podobnie jak dłuższe bity. Pierwszy z nich to prosty uchwyt magnetyczny, choć muszę przyznać, że końcówki wchodzą do niego z zauważalnym oporem. Z kolei drugi wyposażony jest w blokadę mechaniczną, którą należy odciągać zarówno gdy bity chcemy włożyć, jak i gdy chcemy je wyciągać. Biorąc pod uwagę, że w odróżnieniu do podobnych adapterów innych marek, bity nie wyskakują same przy odciągnięciu kołnierza, z tego adapteru ciężko korzystać jedną ręką, zarówno przy zakładaniu, jak i ściąganiu końcówek. Ostatnie elementy tego zestawu to 3 nasadki zakładane do chwytu sześciokątnego wkrętarek, które również w części środkowej posiadają charakterystyczne przewężenie. Muszę przyznać, że wyciąganie końcówek z zestawu, nawet w rękawicach roboczych, jest wystarczająco wygodne. Czas zatem na test, wykonany zgodnie z przyjętą przeze mnie metodyką. Tak jak w pozostałych przypadkach, po 100 wkrętów, kolejno z łubami PH2, PZ2 i TOX25 będę wkręcał zakrętarką udarową Ryobi R18 i DBL kantówkę sosnową, prezentując stopień degradacji końcówek po każdej dziesiątce. Zaczynamy od bitów PH2.
Bardzo szybkiemu zdarciu ulega wierzchnia powłoka, ale same zniszczenia krawędzi są, choć zauważalne, to dosyć typowe. Następny jest bit PZ2. Tutaj podobnie szybkiemu starciu uległa wierzchnia warstwa. Jednak należy uznać, że zniszczenia krawędzi nie są znaczne. Nie ma też tutaj wgnieceń zauważalnych np. w przypadku końcówek Erbauera. Ostatnia końcówka to Torx 25. I tym razem powłoka ulega szybkiemu zniszczeniu. Po kilkudziesięciu wkrętach widać też minimalne zaokrąglenia na samych końcach krawędzi. Podsumowując, w tym teście bity wypadły przyzwoicie. Szybkie starcie powłoki było do przewidzenia, ale zauważalne pod powiększeniem deformacje nie odbiegały od tego, czego można było się spodziewać.
Dobrze wypadł zwłaszcza grot PZ2. W tym przypadku moje odczucia po dłuższych testach w zupełności pokrywają się z pierwszymi wrażeniami, które omawiałem w drugiej części tego cyklu. Oczywiście w odniesieniu tylko do końcówek Boscha, bo jak wypadły one na tle pozostałych testowanych bitów, będzie można się przekonać w materiale podsumowującym test.